Jakub Milarski, Eurowizja.org. Polskie preselekcje zbliżają się wielkimi krokami. Już za kilka tygodni poznamy reprezentanta Polski na Eurowizji 2026. Tymczasem w połowie stycznia Telewizja Polska ogłosiła 8 finalistów, którzy zmierzą się w walce o bilet do Wiednia i wśród nich Staś Kukulski. Cześć. Siemanko. Jest mi bardzo miło, że mogę porozmawiać z Tobą i trochę się podzielić tym, co mam do powiedzenia. Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami. Wspominałeś wielokrotnie, że Eurowizja jest takim twoim marzeniem i zacząłem się zastanawiać, no bo w sumie patrząc na twój życiorys, to faktycznie można bardzo łatwo wywnioskować, że ta Eurowizja siedzi w twojej głowie, bo w 2017 roku brałeś udział w preselekcjach do Eurowizji Junior. Teraz to jest twoje trzecie podejście do dorosłej Eurowizji. I czy pamiętasz ten moment, kiedy to marzenie się tak rozpoczęło, zakiełkowało? Może jakieś wspomnienie? Pierwsza Eurowizja? Ja rozpoczynając w ogóle moją edukację muzyczną, nawet jeszcze przed szkołą muzyczną, jak chodziłem z rodzicami na rozśpiewki, na chóry parafialne, to tylko właściwie wszystko, co mi się pojawiło przed moimi oczami, co było związane z muzyką, było moim marzeniem. Jakby płyty, których słuchałem, od Michaela Jacksona po Freddie'ego Mercury, od Eurowizji po Opole właśnie, to wszystko było moje marzenie i wydaje mi się, że tak po kolei spełniam swoje marzenia. No liczę na to, że nawet jeśli nie w tym roku, to może kiedyś jeszcze mi się uda tam dostać na ten konkurs. No i tak jak mówię, po prostu za pierwszym razem, od pierwszego razu, jak zobaczyłem Eurowizję, jak zobaczyłem, jak tam jest kolorowo, ile po prostu niesamowitych osobowości tam jest, chciałem być tego częścią i właściwie już jakiś tam swój cel osiągnąłem, bo jestem w tych preselekcjach. Jest mi bardzo miło, że mogę wśród tylu wspaniałych ludzi tam się pojawić. Masz 18 lat, czyli w zasadzie to jest twoje trzecie podejście, więc statystycznie wykorzystałeś wszystkie 3 możliwe szanse, ponieważ Eurowizja jest od właśnie 16 roku życia. Natomiast w jednym z wywiadów wskazałeś piosenkę Fairy Tale Aleksandra Rybaka jako twoją ulubioną. Aleksander Rybak w sumie znany jest z tego, że występuje grając na skrzypcach, to jest taki jego znak rozpoznawczy. Ty chodzisz do szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. Czy jest jakieś powiązanie, czy właśnie to spowodowało, że to jest twoja ulubiona piosenka? To też, no bo lubię skrzypce, lubię dźwięk skrzypiec, sam gram na skrzypcach, więc no, doceniam anturaż. Ale ogólnie ta piosenka po prostu jest bardzo chwytliwa, moim zdaniem bardzo eurowizyjna, o miłości, lubię piosenki o miłości, tak jak chyba każdy. Chociaż przecież to są takie rzadkie piosenki, praktycznie one nie istnieją, więc to jest w ogóle taki oryginalny temat, nie, ale ogólnie piosenka mi się bardzo podoba, no jest chwytliwa, jest eurowizyjna, co mogę powiedzieć więcej. No i ogólnie jego głos jest bardzo fajny, taki męski, nie? I też wydaje mi się, że jest to całkiem barwna postać. Zdecydowanie. A propos instrumentów, ty również właśnie oprócz skrzypiec grasz też na fortepianie, co mogliśmy zobaczyć przy okazji twojego występu w Opolu, gdzie wygrałeś nagrodę publiczności. Czy to jest trudne śpiewać i grać na instrumencie jednocześnie? Myślę, że trudne, na pewno trudne. Ja przed Opolem jakby miałem często, na początku jak zaczynałem to granie ze śpiewaniem, to miałem trochę taki problem, że no dobra, tutaj trzeba trochę synchronizować, tutaj, żeby tutaj ciekawy rytm zagrać w lewej, w prawej i tutaj jeszcze że tutaj jeszcze dobrze zaśpiewać. I no praktyka czyni mistrza. Ja dużo po prostu nagrywałem rolek na Instagrama, dużo ćwiczyłem. Często było tak, że brałem sobie jakiś utwór na warsztat właśnie pod kątem rolki, żeby coś tam, nie wiem, na Instagrama jakieś zasięgi sobie zrobić. I nie wyszło, po 30 godzin nagrywałem jedną piosenkę i w sumie to potem uznałem, że to za trudne i walić to i tak nikt tego nie posłucha. No ale to też wydaje mi się, że zdobyłem jakieś umiejętności dzięki temu i teraz właśnie w Opolu, no to był taki mój pierwszy występ z fortepianem i też na takiej scenie w ogóle to był chyba najbardziej stresujący występ w moim życiu. Ja się nigdy w ogóle nie stresuję jak śpiewam na scenie, a ten występ w opolski był strasznie dla mnie ciężki. Po prostu nawet przed występem, 2 godziny przed się bardzo stresowałem, jakieś nospy, w ogóle ratowanie się różnymi rzeczami. Ale zebrałeś bardzo dużo ciepłych słów z tego, co ja słyszałem. A czy tam wśród tych właśnie pozytywnych opinii znalazło się takie stwierdzenie, nie no, on musi jechać na Eurowizję? Myślę, że ci ludzie, którzy znali moje propozycje z wcześniejszych lat, czyli World of Liars i Upside Down,
i potem posłuchali mnie w Opolu, no to pewnie wcześniej może tak się zastanawiali, czy ja dowożę te piosenki na żywo, a po Opolu, no to tam sobie w miarę okej poradziłem, przy czym ta piosenka też była trudna, bo jak piszę piosenki, to niestety ja mam taki problem z tymi piosenkami, że ja cały czas chcę pisać jak najtrudniejsze te piosenki dla mojego głosu i potem ja się czasami boję już naprawdę, że jak kiedyś piosenkę napiszę taką trudną, to potem nie dowiozę wokalnie, bo już przeliczę się ze swoimi umiejętnościami. Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie. Także ta piosenka była trudna i pewnie ludzie wtedy ogarnęli, no dobra, no to coś tam jednak Stasiu śpiewa, nie? I że rzeczywiście te piosenki może na żywo to by dobrze zabrzmiało i warto by mu tam, nie wiem, dać szansę. Nie słyszałem takich głosów, tak podejrzewam, że niektórzy mogli tak pomyśleć, o tak. Ale myślałeś już wtedy o tym, żeby zgłosić się po raz trzeci do polskich preselekcji, czy raczej to wtedy było w takiej fazie bardzo wstępnej? Też śpiewając w Opolu nie wiedziałem, jak to się potoczy dalej, w sensie nie wiedziałem, jakie boom będzie, no bo na ten moment, jak się idzie właśnie w kierunku Opola, nie wiem, Sopotu, innych takich festiwali, to trudno w tym momencie ocenić, jaką to ma siłę przebicia, w sensie te festiwale, co mogą dać na dłuższą metę, jakie kontakty mogą przynieść, ile mogą ścieżek otworzyć, więc na tamten moment nie byłem przekonany, czy chcę to zrobić po raz kolejny. Też, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest moje marzenie od zawsze. Z Markiem Mosickim-Halickim, z którym piszemy piosenki właśnie na Eurowizję. Też tam te 2 piosenki pisałem z Markiem. No już mieliśmy tak naprawdę piosenkę, jak śpiewałem w Opolu do kolejnej edycji festiwalu. No i zastanawialiśmy się nad tym, ale nie byłem przekonany, czy chcę. Po prostu potem jakoś tak po Opolu uznałem, że no dobra, no to idziemy za ciosem i robimy tą Eurowizję. No i dobrze na to wszedłem chyba. Jeszcze tak kończąc wątek Opola, masz też doświadczenie w śpiewaniu z orkiestrą, a mianowicie z Orkiestrą Wojskową w Radomiu. I czy mając właśnie taki bagaż doświadczeń za sobą muzycznych, czy twoim zdaniem trudniejsze jest śpiewanie właśnie w takich okolicznościach na deskach amfiteatru z filharmonią, czy jednak ten występ telewizyjny jest trudniejszy, gdzie jest wiele kamer, ma się świadomość, że dużo więcej osób nas ogląda? Szczerze mówiąc, nie czuję jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy jednym a drugim. W sensie, czy jest to wielka hala, czy jest to mały dom kultury, czy jest to w plener, czy jest to jakakolwiek inna scena. Ja czuję totalną wolność na scenie. W sensie, to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie się czuję w 100% komfortowo. Pomijając ten występ w Opolu, bo się nie czułem komfortowo na tym występie, ale ogólnie to nie czuję jakiegokolwiek dyskomfortu wychodząc na scenę. Wychodząc na scenę, staram się pokazać to, co mam w sobie tam w środku. I raz mi to wychodzi bardzo dobrze, raz trochę gorzej, ale też w miarę dobrze, a raz mi wychodzi jeszcze trochę gorzej, a raz jeszcze trochę, a czasami trochę lepiej. No i nie ma różnicy, czy są kamery, czy są ludzie. Oczywiście jak są ludzie, to też jest inny klimat. Tak, kamera, człowiek, tak, trochę jest różnica. Chyba każdy artysta by się ze mną zgodził, że jednak jakoś przyjemnie się śpiewa dla ludzi, jak się ma świadomość tego, że oni na ciebie patrzą tak face to face. Kamery też są fajne, lubię bardzo kamery, lubię się patrzeć do kamery. Bardzo mnie też drażni, jak mnie omijają, albo nie wiem, jak jestem z kilkoma innymi osobami na scenie i ja nie jestem centrum uwagi, też mnie bardzo denerwuje. Ale chyba wolę jednak z publicznością. Tak jak mówię, nie ma dla mnie wielkiej różnicy, czy jest to taka sala, czy inna sala. Czyli reasumując, nie ma różnicy, odnajdziesz się w każdych warunkach. Przeszliśmy przez polskie preselekcje, po drodze byłeś jeszcze w The Voice Kids i twoimi trenerami byli Thompson i Baron, którzy zresztą wydali na świat, jeśli mogę tak to ująć, Vicky Gabor, ale też Alicję Szemplińską. Czy masz nadal kontakt z chłopakami? Czy dawali ci jakieś rady dotyczące udziału w preselekcjach? Oj chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio z nimi tam rozmawiałem. W ogóle The Voice Kids był takim programem, że fakt, mieliśmy tam swoją styczność i tak dalej, ale tak właściwie to nie mieliśmy okazji tak dłużej ze sobą porozmawiać. A chciałbym w sumie, bo ja lubię poznawać ludzi. Jak słucham afromental muzyki, no to też poprzez tą muzykę jakoś tam zdążyłem zaczerpnąć, co oni tam mają w bani, że tak powiem. Ale chciałbym takich poznać bardziej. Nie miałem okazji, może będę miał kiedyś.
No jak już, jeśli uda Ci się wygrać preselekcję, no to myślę, że będzie o Tobie bardzo głośno w całej Polsce i wówczas będzie okazja, żeby porozmawiać. W tym roku zgłosiłeś się z utworem This Too Shall Pass. Czy mógłbyś opowiedzieć kilka słów na temat piosenki, okoliczności powstania i co Cię skłoniło do takiej tematyki? Może zacznę od tych okoliczności powstania. Razem z Markiem właśnie Mościckim Halickim mamy, to jest nasze wspólne marzenie, żeby się zgłosić, więc no, to Marek był w tym roku chyba pomysłodawcą piosenki, nie chyba, na pewno był pomysłodawcą. On do mnie napisał, czy zadzwonił, że Stasiek ma fajny pomysł, to może posiedźmy nad tym, może to będzie ta Eurowizyjna piosenka. No i zaczęliśmy jakieś rozkminianie na ten temat. Ja przy samym zamyśle chyba nie byłem do końca przekonany, w sensie uważałem, że no fajna ballada, okej. Nie byłem przekonany, ale potem jak już tak sobie dłużej tego posłuchałem w spokoju i sam nawet sobie pomyślałem, jakim ja miałem na to pomysł, miałem jakąś taką, miałem dużo pomysłów i wiedziałem, jak to ugryźć, przynajmniej z mojej strony, żeby to było, przynajmniej wtedy mi się wydawało, zachęcające dla słuchacza. No więc ja też tam trochę od siebie dodałem z melodii i też właśnie przekazałem Markowi kilka swoich pomysłów. No i potem nagrałem na demo, wysłałem do kilku osób, takich z branży, żeby się wypowiedzieli, czy ma to sens. Potem szukaliśmy producenta i w sumie padło nam Michała Lange, bo wcześniej też obserwowałem jego poczynania z Kasią Linz, z Rozali, też z Michałem Szpakiem współpracował, teraz u niego gra w zespole. Także, no i bardzo fajny człowiek. Też tam miałem wcześniej przy mojej piosence na Opole też chciałem z nim zrobić tę piosenkę. Nie miał wtedy przekonania do tej piosenki i się nie udało, ale tym razem się udało, bo uznał, że jest fajna ta piosenka. Także no, produkcyjny zamysł z nim zrobiliśmy, potem doszedł do tego temat tekstu. Tekst jakby powstał już po nagraniu takiej wstępnej produkcji, więc Patrycja Kosiarkiewicz napisała tekst. Już wcześniej właśnie z Patrycją też współpracowałem nad Dla Ciebie bym mógł. No i wiedziałem, że jest profesjonalistką, że zrobi to dobrze. Ja z Patrycją też mamy, nasza współpraca opiera się na tym, że ona bardzo dobrze rozumie moją wrażliwość muzyczną. Właściwie ja nie muszę mówić, jaka tematyka będzie pasowała według mnie do piosenki, tylko ona bierze ten swój warsztat, ona już czuje moje emocje i ona po prostu to tak pisze, że tego się lepiej nie da napisać. I myślę, że czasami ona potrafi tak wyrazić te emocje swoimi tekstami, że ja czasami tak dogłębnie bym tego nie wyraził. Nie miałem takiego pomysłu w głowie, żeby to było na taki temat. Zresztą tak jak dla Ciebie bym mógł, też znowu wrócę do tej piosenki, bo ja w ogóle napisałem wcześniej swój tekst do tej piosenki Dla Ciebie bym mógł, który był bardziej depresyjny. Napisałem ten tekst w takim kiepskim momencie mojego życia i po prostu był on taki rozpaczliwy. Potem w gruncie rzeczy sam uznałem, że on nie pasuje do muzyki i właśnie poprosiłem Patrycję, żeby napisała tekst. Patrycja właśnie bardzo się Patrycji spodobała. Powiedziała: wow, Stasiu, nawet mi teraz nie mów, co chcesz zawrzeć w tym tekście, ja to tak napiszę, że będziesz zadowolony. Napisała i był bardzo zadowolony i w tym przypadku tak samo było. Co do This Too Shall Pass, ja w ogóle kiedyś, Jezu, to było niedawno, w sumie 2 lata temu, natknąłem się na TikToku na wypowiedź Toma Hanksa, że właśnie wszystko przeminie, że ból nogi, ból głowy, czy największy sukces prędzej czy później przeminie, nie można się do tego przywiązywać. I miałem tak w głowie, że no może kiedyś o tym napiszę, bo mi się w sumie to spodobało, bo wydawało mi się to wtedy chwytliwe też. Zdaję sobie, nawet teraz sobie zdaję sprawę, wcześniej też sobie zdawałem sprawę właśnie oglądając ten TikTok, że ludzie potrzebują tego przekazu. W sensie czasami człowiek jest zostawiony samemu sobie i nie ma tej osoby, która by mu to powiedziała, a pamiętając o tym przekazie jest po prostu łatwiej. W sensie można samemu w głowie sobie powiedzieć, no to minie. Jest mi teraz źle w życiu, to trzeba chwilę odczekać i się polepszy. Także ten temat mi się bardzo spodobał. Patrycja napisała, ja to zaśpiewałem i tak to teraz brzmi.
Słuchaj, no to może warto byłoby wysłać do Toma Hanksa tę piosenkę, powiedzieć, że tutaj zainspirował kogoś po prostu wypowiedzią, która potem poszła dalej w świat. Ale właśnie to jest ciekawe, co powiedziałeś na samym początku, że nie byłeś do końca przekonany. I ja w jednym z twoich wywiadów właśnie przy okazji festiwalu w Opolu dowiedziałem się, że w zasadzie jesteś bardzo interdyscyplinarny, jeśli chodzi o gatunki muzyczne i jesteś otwarty zarówno na operę, jak i na hip-hop, więc tak naprawdę od sasa do lasa. I wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, w której telewizja polska zwraca się do ciebie z propozycją reprezentowania Polski, tak wiadomo, idealny scenariusz, przedstawia ci wachlarz piosenek i musisz jakąś wybrać. I teraz bliżej by ci było do piosenki w stylu Michała Szpaka, czy może Justyny Steczkowskiej, zeszłorocznej. Nie wiem, czy miałeś okazję latać nad sceną, nie odnotowałem tego nigdzie. Możesz tutaj powiedzieć parę słów, jeśli tak. Nie miałem takiej sytuacji, żeby latać nad sceną, ale Wszystko przed tobą. wszystko przede mną może rzeczywiście. No, Justyna też jest, wydaje mi się, ma niesamowitą motywację i jest strasznie pracowitą osobą. Miałem trochę z nią styczność z panią Justyną i po prostu widać po niej, że ona taka jest, nie tylko na scenie, że ona jak wychodzi z pokoju hotelowego, to ona jest od razu w szpilkach, wymalowana, po prostu odwalona. Ma ten taki swój temperament po prostu i to jest super i ona taka jest. I wydaje mi się, że do niej to pasuje. Takie efekciarstwo, że ona tu to zrobi, tu zagra na skrzypcach, tutaj zatańczy, tu w ogóle będzie pełzała po podłodze. I to jest, ja to uwielbiam w niej, w sensie ona potrafi wszystko na tej scenie zrobić i ona jest niesamowicie efektowna. Za to Michał Szpak, oczywiście on też lubi latać po scenie, lubi trzepać łepetyną, jest po prostu mega charyzmatycznym człowiekiem. Też go byłem na koncercie w Koninie kiedyś, pamiętam, to była taka atmosfera, taka energia, taki on ma, coś w tym głosie ma takiego po prostu niesamowicie wciągającego, że ja się poczułem jak na koncercie Queen. W sensie aż po prostu dreszcze nie przechodziły, jak on tam... Wszyscy go kochali, jak go oglądali i on lubi to robić, lubi latać, ale też może sobie stanąć właśnie przy statywie w tym pirackim stroju i po prostu stanąć i zaśpiewać z tym swoim głosem, który po prostu urywa wszystkim łby. To jest niesamowite. I ja chyba bym się bardziej widział właśnie w roli tego człowieka, który stoi i głos wystarczy. Też wydaje mi się, że ten występ, ten performance Michała, który on zaprezentował, był jednym z takich bardziej statycznych w historii polskich zgłoszeń, tak mi się wydaje, w historii polskich prezentacji. Ja bym chciał to zrobić jeszcze bardziej minimalistycznie. Ja mam taki plan w ogóle, bo mój klip jest też w taki właśnie sposób pokazany, że jestem sam i właśnie głównym aparatem jest moja ekspresja, moje ruchy i tak dalej. Michał Szpak był bardziej statyczny, ale też piosenka była inna. I u mnie wydaje mi się, że ona zawiera sobie więcej emocji, bo tam to jest takie szlagierowe, tam to jest taki hymn. U mnie jest bardziej... Piosenka chyba jest bardziej oparta na umiejętnościach wokalnych. U niego też tam były góry, była moc, ale wydaje mi się, że było to inaczej usadowione jednak. W mojej piosence nie mogę stać w miejscu, tak? Tam musi się coś dziać. I taki mam plan. Tak, widziałbym się bardziej w tej roli Michała Szpaka chyba. I ta piosenka w ogóle kocham Color of Your Life. Mówiąc piracki strój, miałeś na myśli, jak mniemam, kostium z Eurowizji 2016, w której Michał Szpak brał udział i to się stało takim troszeczkę wiralem, bo były tam skojarzenia chyba właśnie z filmem Piraci z Karaibów. Tak. Jest wiele możliwych dróg, natomiast jeszcze zahaczając o wątek samej Eurowizji, w ostatnich latach konkurs Eurowizji stał się trochę tematem kontrowersyjnym, głównie ze względu na udział Izraela, ale też nieprawidłowości, jakie wiele państw zgłaszało co do głosowania i też stąd wiele rezygnacji w tym roku. Jaki ty masz stosunek do tej całej otoczki, jaka jest wokół konkursu? Uważasz, że politykę da się jeszcze w XXI wieku, w XXVI roku oddzielić od muzyki?
Nie wiem, zależy jak kto do tego podchodzi. Ja staram się to oddzielić. Ja żyję muzyką, nie żyję polityką, nie interesuje mnie, w sensie no, nie chcę, nie mogę powiedzieć, że jestem nieczuły na to, co się dzieje w Izraelu czy w strefie Gazy. Aczkolwiek ja tam wychodzę zaśpiewać. W sensie nie idę tam manifestować, walczyć o swoje poglądy, tylko ja tam idę zaśpiewać. Oczywiście chcę być tam prawdziwy, nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem, nie chcę mówić, że ja w sumie to mam to w nosie, że ktoś tam się bije i strzela do siebie lecą rakiety, tylko ja po prostu chcę przekazać to, co mam, to, co jest w tej piosence do przekazania. Chcę pokazać moje możliwości Europie wokalne i nie tylko wokalne. I to jest mój przekaz. I to jest mój cel, żeby tam wystąpić i po prostu się zaprezentować. Jasne. Czy to tak już na rozluźnienie na sam koniec, czy miałeś okazję przesłuchać piosenki, które zostały już wybrane do Eurowizji 2026, albo może z preselekcji również polskich? Z polskich preselekcji jestem na bieżąco, także to kojarzę, mam swoje typy. Kto tam będzie w czołówce, to wiem, że kto tam będzie w czołówce. I w ogóle mam dobre zdanie o tych piosenkach, w sensie moim zdaniem są bardzo solidne. Mniej więcej się zaznajomiałem już z piosenkami z innych krajów. Wydaje mi się, że jeszcze takiego faworyta swojego nie mam. W sensie z tych piosenek, które przesłuchałem, jeszcze nie miałem takiego, że wow. Coś tam kojarzę, że któraś propozycja ukraińska mi się bardzo podobała, tak była charakterystyczna. Nie pamiętam teraz który artysta, ale był niesamowicie ciekawy teledysk do tego też i bardzo chwytliwa melodia. Bardzo to takie było słowiańskie też i bardzo mi to siadło. Także no, z Polski mogę powiedzieć, że na razie bardzo mi siedzi Anastazja Maciek piosenka. Jest taka, no siedzi ta melodia. Ja sobie podśpiewuję często. Tak samo Basi Giewont piosenka też mi siedzi. Jeremi Sikorski, u niego najbardziej zwracam uwagę chyba na produkcję. Jest ona taka międzynarodowa. W sensie gościu naprawdę ma mózg. Ma łeb do tego. Jest to bardzo przekminione. Ja przy pierwszym przesłuchaniu tej piosenki Jeremiego miałem takie wrażenie, że on tam chciał po prostu pokazać wszystkie swoje walory produkcyjne, nie tylko. I tak miałem na początku wrażenie. Potem, jak kilka potem razy sobie przesłuchałem jeszcze tę piosenkę, to tak załapałem, że dobra, no to może po prostu to jest taki sposób podbudowania emocji. Mi się to bardzo podoba. Uwielbiam tę piosenkę. Nawet jak się nie dostanę do konkursu, to czy się dostanie Jeremi, czy dostanie się Alla, nie słyszałem jeszcze jej piosenki. Myślę, że będzie świetna, bo znam Ale. Basi słyszałem piosenkę i Anastazji, zresztą też i Karoliny Szczurowskiej, i Oli Antoniak. Te piosenki są fajne, także ja wszystkim tu będę kibicował i będę wysyłał głosy, na pewno będę afirmował jakieś dobre miejsce dla Polski. Mam jeszcze pytanie dodatkowe, ponieważ oczywiście jeśli udałoby Ci się wygrać preselekcję, to ten rok byłby wyjątkowy dla Ciebie z uwagi na udział w konkursie. Natomiast myślę, że i tak będzie wyjątkowy z uwagi na Twój egzamin dojrzałości, jaki jest przed Tobą. Ale nie będę Cię pytać o przedmioty ani o oceny, nie martw się. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dostajesz arkusz egzaminacyjny, rozprawka z polskiego i musisz odwołać się do jakiejś piosenki eurowizyjnej. Do jakiej byś się odwołał? Do mojej bym się odwołał. Oczywiście, że do mojej. W mojej jest bardzo dużo ciekawych kontekstów do różnych lektur. Ja to na pewno bym moją wybrał. Ewentualnie, ale z takich ogólnie, nie tylko z tego roku, ale też... Oczywiście. Czym chata bogata? 2000 piosenek bodajże do wyboru. No kurczę, no może Tatu? Nie wiem, w sumie tak teraz rzuciłem, ale kilka jest takich piosenek, które mają taki mocny przekaz, który by się sprawdził w nie wiem, jakimś kontekście. No tak mi się wydaje. No dobrze, no to możemy się umówić, że jak pojedziesz na Eurowizję, to się odwołasz do jakiejś piosenki Dobra. Na maturze. No nic, to pozostaje nam życzyć Ci powodzenia z Twoją propozycją This Too Shall Pass. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, dziękujemy za rozmowę, no i do zobaczenia. Ja też bardzo dziękuję i mam nadzieję, że też do zobaczenia. Zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, TikToku, no i również śledzenie Stasia.